Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Atak na Polskę, wzrost ryzyka. Czy polskie aktywa się załamią? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, co się wydarzy, jakie będą reakcje rynkowe. I oczywiście także informuję i zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na moim kanale, ponieważ cały listopadowy przychód zostanie przekazany na prezenty dla biednych dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Więc zapraszam i dziękuję za to, że oglądacie dłużej niż zwykle te wszystkie reklamy. Zaczynamy. Na samym początku jednak informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Atak na Polskę, wzrost ryzyka, czy polskie aktywa się załamią? Wczoraj w godzinach wieczornych doszło do spadku dwóch rakiet na miejscowość Przewodów. I oczywiście rynek zaczął to dyskontować. Rynek światowy zaczął dyskontować wzrost ryzyka geopolitycznego, wzrost ryzyka w ogóle eskalacji konfliktu zbrojnego. No i oczywiście dzisiaj pytanie jest takie, jak zareagują na to polskie aktywa? Czy polskie aktywa się załamią? Czy napływające kolejne informacje będą powodowały wzrost awersji, czy też wzrost popytu na ryzyko? W którym kierunku zacznie się rozwijać cała sytuacja? I oczywiście czy w takiej sytuacji pytanie jest takie, czy NATO zareaguje? I dzisiaj o poranku pojawiły się też słowa prezydenta Bidena, który mówił o tym, że jest mało prawdopodobne, że te rakiety zostały wystrzelone z terytorium Rosji i oczywiście w takiej sytuacji to ryzyko może być dość ograniczone, natomiast dzisiejsza sesja ewidentnie będzie podlegała wpływom rosnącego ryzyka, które się dodatkowo pojawiło i rynek będzie musiał, wszystkie aktywa będą musiały to wycenić, zwłaszcza te polskie, i zobaczymy właśnie, jaka będzie reakcja polskich aktywów na to, co się wydarzyło. Także na chwilę obecną słowa prezydenta Bidena w serwisie bloombergowym są interpretowane na korzyść deeskalacji konfliktu. Są interpretowane w taki sposób, żeby nie doprowadziły do negatywnych konsekwencji na rynkach finansowych. Są odbierane jako element nie agresywnej kampanii czy jakichś działań ze strony Rosji, ale jako wypadek przy pracy. I jestem także ciekawy, czy tak właśnie zostaną te słowa zinterpretowane, te wydarzenia zostaną zinterpretowane przez polskie aktywa, ponieważ dzisiaj cały dzień będziemy to dyskontować, a przynajmniej na samym początku zobaczymy, jaka będzie reakcja rynkowa, ponieważ to jest niezwykle istotne. Widzimy, jak wczoraj wieczorem zareagował polski złoty na pierwsze informacje, że takie coś się wydarzyło. Osłabienie krajowej waluty o 10 groszy stało się faktem, ale dzisiaj już połowa tego osłabienia jest zneutralizowana i wróciliśmy do poziomów, które były obserwowane wczoraj o poranku. Więc patrzmy bardzo intensywnie na zachowanie polskiego złotego, ponieważ to będzie miernik i barometr tego, jak rynek faktycznie interpretuje te napływające informacje. Czy one będą eskalujące? W takiej sytuacji złoty będzie się osłabiał i będzie to sygnalizowało możliwość wystąpienia presji przeciwko polskim aktywom, które mogą się załamać, czy też wzrost ryzyka będzie zneutralizowany, będzie faktycznie rynek uznawał to za wypadek przy pracy, a wtedy wrócimy do tych tendencji, które były obserwowane w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach i w ostatnich co najmniej 3 tygodniach. Myślę, że warto szczególnie intensywnie monitorować parę euro do złotego, ponieważ ona jest najlepszym wyznacznikiem siły albo słabości krajowej waluty. Na chwilę obecną jesteśmy na poziomach zbliżonych właśnie do tych, które były wczoraj o poranku, natomiast wydarzenia ostatnich godzin zaczynają sygnalizować możliwość znaczącego podwyższenia zmienności i oczywiście w takiej sytuacji należy ściśle monitorować to, co się dzieje. Na parze dolar do złotego także zmienność rośnie, natomiast nie udało się nawet wrócić na najbliższe ważne opory, nawet te krótkoterminowe, dlatego moim zdaniem rynek w tej chwili interpretuje to jak w formie łagodnej, a nie takiej formie agresywnej,
która będzie powodowała ryzyko załamania się polskich aktywów i znaczącego wzrostu ryzyka dla wszystkiego, co jest związane z Polską. Dzisiaj także obserwujmy bardzo ściśle zachowanie polskich obligacji. Jeżeli obligacje nie wrócą nad poziom 7%, a ten poziom psychologiczny ma ogromne znaczenie, to oczywiście te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach, zostaną zinterpretowane jako przynajmniej neutralne, a jeżeli nie takie, które zostaną w sposób przez rynki finansowe potraktowane jako wypadek przy pracy naprawdę, a nie jako element, który mógłby świadczyć o naprawdę rosnącym ryzyku geopolitycznym rozlania się konfliktu zbrojnego także na państwa NATO. Gdyby wzrost ryzyka, taki zwiększający prawdopodobieństwo, że konflikt zbrojny rozleje się także na terytorium Polski, czyli na członka NATO, to w takiej sytuacji osłabienie polskich obligacji powinno być gigantyczne i wzrost bardzo szybki w rejon 8% na rentowności powinien stać się faktem, ale moim zdaniem ten scenariusz jest wyraźnie mniej prawdopodobny. Natomiast także bardzo ściśle podczas dzisiejszej sesji monitorujemy polskie obligacje, tak samo jak rynek akcji. Rynek akcji polski zachowuje się wręcz fenomenalnie, ale oczywiście polskie akcje nie uwzględniły nawet wstępnych tych informacji, które się wczoraj pojawiły. Więc moim zdaniem dzisiaj każde utrzymanie nad poziomem 1700 punktów będzie odczytane bardzo pozytywnie, że rynek uważa ten incydent jako wypadek przy pracy, a nie jako czynnik, który znacząco powoduje wzrost ryzyka i że sygnalizujący także, że polskie aktywa dążą ku załamaniu. Dlatego poziom 1700 punktów moim zdaniem jest dzisiaj punktem odniesienia i będziemy się do niego odnosić. Więc dzisiejsze dane makroekonomiczne, te o inflacji core, które poznamy o godzinie 14, wydają się być spychane na dalszy tor i nie będą mieć większego znaczenia. I oczywiście także każdy wzrost ryzyka geopolitycznego będzie się odciskał piętnem na amerykańskim dolarze, więc jeżeli patrzymy na zachowanie rynków światowych, to patrzmy na zachowanie amerykańskiego dolara. Jeżeli ryzyko zacznie rosnąć, amerykański dolar będzie kupowany, a jeżeli ryzyko jednak nie będzie rosnąć, to amerykański dolar powinien znowu wrócić do tendencji osłabienia i moim zdaniem taka powinna być reakcja międzynarodowych rynków, więc obserwujmy amerykańskiego dolara, w tym wypadku na euro-dolarze. Każde utrzymanie nad poziomem 1,03 będzie moim zdaniem faworyzował scenariusze prowzrostowe i będzie zachęcał do tego, żeby wieścić naprawdę, że to ryzyko nie rośnie, że rynek ma ochotę na dalsze wzrosty, że atak na Polskę jest tylko i wyłącznie incydentem, a nie jakimś świadomym działaniem i że zmniejsza się ryzyko, że polskie aktywa się załamią. Więc obserwujmy bardzo ściśle dzisiaj euro-dolara, zwłaszcza w okolicach poziomu 1,03. Jeżeli jesteśmy na amerykańskim dolarze i na amerykańskich obligacjach, to para oczywiście dolar do jena powinna być także ściśle monitorowana i widzimy, że wczorajsze zachowanie amerykańskich obligacji nie powodowało nawet powrotu nad poziom 140, więc myślę, że rynek będzie interpretować te wydarzenia jako raczej incydent, a nie formę eskalacji konfliktu zbrojnego na państwa NATO. Amerykańskie obligacje, jak widzimy, które były wczoraj handlowane, które dyskontowały wszystkie informacje, nie wróciły nawet nad poziom 4%, więc myślę, że w tym wypadku presja płynąca z amerykańskich obligacji nie powinna wpływać na rynki w sposób negatywny. I oczywiście rynek giełdowy wczoraj także zaczął bardzo wyraźnie dyskontować takie ryzyko, ponieważ indeks S&P spadł poniżej poziomu 4000 punktów, ale z każdą kolejną informacją, zwłaszcza po konferencji prezydenta Bidena, indeks giełdowy stara się wrócić nad poziom 4000 punktów, więc ten poziom także będzie dla inwestorów papierkiem lakmusowym, który będzie określał, czy ryzyko rośnie, czy też nie. Każdy powrót nad poziom 4000 punktów będzie oznaczał, że ryzyka są zdyskontowane, że to jest raczej incydent, a nie forma eskalacji konfliktu zbrojnego państwa NATO.
Natomiast każdy spadek poniżej będzie moim zdaniem interpretowany negatywnie, więc widzimy, że kolejny rynek, kolejna klasa aktywów jest na poziomach, które będzie bardzo łatwo można interpretować i się pozycjonować względem tego, jak zachowuje się faktycznie rynek. A sam indeks S&P, jak widzimy, ma średnią dwusesyjną na wykresie dziennym w okolicach poziomu 4080, no i w każdej chwili możemy go zaatakować, jeżeli rynek oczywiście uzna to, co się wydarzyło w Polsce wczoraj wieczorem za incydent, a nie za wydarzenie, które będzie dążyło do eskalacji. No i oczywiście do dyskontowania będą dzisiaj także dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, twarde dane o sprzedaży detalicznej i o produkcji przemysłowej o godzinie 15:15. Będą one dyskontowane w formie takiej, czy ożywienie gospodarcze ma możliwość wystąpienia, czy jednak dążymy ku recesji w amerykańskiej gospodarce. Wszystkie dane lepsze będą uznane jako być może pretekst do tego, żeby dalej kupować ryzyko, więc sygnalizuje obserwację rynków w okolicach tych poziomów. A dzisiejsza sesja w Azji po bardzo nerwowym i niższym otwarciu indeksy giełdowe w Japonii starają się rosnąć. Indeksy giełdowe w Chinach są generalnie neutralne, ale raczej nie chcą spadać, więc moim zdaniem sesja azjatycka przynosi nam raczej sugestię, że polskie aktywa się nie załamią, że to wydarzenie jest interpretowane raczej na korzyść scenariuszy zakładających, że to był incydent, a nie jakaś forma eskalacji konfliktu, który wciągnąłby NATO do wojny. Jeżeli jesteśmy przy chińskich akcjach, to zobaczmy, jak bardzo wyraźnie rośnie obrót. To samo zjawisko widać na polskich akcjach, które także bardzo dynamicznie widzimy przyrosty obrotów, a to jest informacja zwiększająca prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej, więc to moim zdaniem powinniśmy się z tego cieszyć. I jeżeli jesteśmy oczywiście na indeksach giełdowych, to obserwujmy dzisiaj także zachowanie DAX-a, który będzie dyskontował, jak Europejczycy, jak Europa, jak Unia Europejska będzie się odnosiła, jak będzie dyskontowała te wydarzenia. I w tym wypadku sytuacja jest też prosta, ponieważ moim zdaniem ostatnie minima oraz poziom psychologiczny 14 000 punktów na DAX-ie będzie punktem, którego pokonanie będzie oznaczało, że rynek boi się ryzyka, że polskie aktywa mogą się załamać, a natomiast każde utrzymanie nad poziomem 14 000 punktów będzie oznaczać, że wzrost ryzyka jest minimalny, że rynek nie interpretuje to na rzecz eskalacji konfliktu zbrojnego i że znacząco spadnie prawdopodobieństwo i ryzyko, że polskie aktywa się załamią. I oczywiście teraz przejdźmy do innych klas aktywów związanych z ryzykiem. W tym wypadku Bitcoin. Bitcoin nie reaguje praktycznie na te ostatnie informacje, żyje swoim życiem i w tym wypadku poziom 17 500 dolarów cały czas jest punktem odniesienia. Zmienność na razie zaczęła się zmniejszać, ale rynek utrzymuje się poniżej tego poziomu. No i zobaczmy, co się będzie dalej działo na tej kryptowalucie. Na rynku złota nie widać wzrostu niepewności. Jesteśmy cały czas na tych poziomach zbliżonych do maksymalnych impulsów wzrostowego, więc prawdopodobieństwo dalszych wzrostów silnie rośnie. Na rynku miedzi sytuacja jest najsłabsza, ponieważ może dojść do zamknięcia luki hossy, która się pojawiła w ostatnich dniach i gdyby do tego doszło, czyli gdyby rynek spadł poniżej poziomu 8200 dolarów, to w takiej sytuacji zwiększyłoby się prawdopodobieństwo, że wyprzedaż ryzyka stałaby się faktem. Natomiast na chwilę obecną nic takiego się nie dzieje i być może rynek będzie to dyskontował na korzyść ryzyka i na korzyść scenariuszy zakładających, że to był tylko incydent, a nie jakaś forma, która będzie powodowała wzrost ryzyka geopolitycznego. I na koniec ropa naftowa. Ropa naftowa wczoraj zareagowała na pierwsze informacje, zaczynając rosnąć. Więc taka też powinna być reakcja, gdyby się okazało, że idziemy ku eskalacji. Wtedy ropa naftowa będzie miała potencjał ku temu, żeby zaatakować poziom 90-93 dolarów, ale na chwilę obecną neutralizowany jest ten impuls, który się pojawił wczoraj wieczorem,
Więc wygląda na to, że po prostu zapadamy w letarg, w konsolidację na obecnych poziomach i będziemy czekać na następny impuls. Więc ropa naftowa żyje własnym życiem i tutaj na chwilę obecną raczej scenariusze zakładające kontynuację konsolidacji są bardziej prawdopodobne niż scenariusze zakładające albo wzrosty, albo spadki. Także zapowiada się niezwykle ciekawy dzień dla polskich aktywów. Czy atak na Polskę da wzrost ryzyka i czy polskie aktywa się załamią? Będziemy dzisiaj testować tą hipotezę w czasie rzeczywistym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam także do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych na moim kanale, ponieważ cały przychód za listopad z reklam zostanie przeznaczony na prezenty dla biednych dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Także dziękuję jeszcze raz, życzę stopy zwrotu i pięknego, słonecznego w miarę dnia. Pozdrawiam.